Urus bardzo lubi białe spodnie. Jak mam granatowe, jak mam ciemne, nigdy nie podejdzie i się nie pomizia, ale na białych bardzo chętnie zostawi swoją czarną sierść. A skoro przy kolorach jesteśmy, to dzisiaj, moi drodzy, pójdziemy w tango. A tango jakie jest? Czerwone. A do tanga trzeba dwojga, czyli mnie i Audi A6 w wyjątkowym, rzadko spotykanym na ulicach kolorze Tango Red. Sam nie wiem, jak to się stało, ale Audi A6 na rynku jest od 2017 roku. My działamy od ponad 3 lat, czyli karoseria, i jeszcze A6 u nas nie gościła nigdy na kanale. To znaczy gościła, ale tylko w wersji RS6. A tutaj mamy wersję TFSI 50 TFSI E. Na końcu jest E i to E jest bardzo ważne, ponieważ to oznacza, że mamy plugina. I to takiego plugina, którego Audi bardzo ciekawie pozycjonuje, ponieważ jest droższy od wersji 45 TFSI tylko o 14 000 złotych. Czyli możecie sobie kupić 2.0 TFSI, oznaczenie 45 TFSI, który ma 265 koni i silnik 2.0, a możecie sobie kupić tylko 14 000 drożej plugina, który dodatkowo ma silnik elektryczny i baterię i pozwala Wam przejechać na prądzie jakieś 50 km realnie, chociaż według Audi to 60. I podstawą tego 50 TFSI-E jest dokładnie ten sam silnik, co w 45 TFSI. Czyli mamy benzyniaka dwulitrowego, 4-cylindrowego, rzędowego o mocy 265 koni. Zaraz za nim jest silnik elektryczny, który ma 105 koni i bardzo przyzwoity moment obrotowy, bo aż 350 Nm. Łączna moc całego zestawu 299 koni i 450 Nm. Potem za tym silnikiem elektrycznym jest skrzynia biegów 7-biegowa S-Tronic i ona rozdziela nam moc i moment obrotowy pomiędzy przód a tył, czyli mamy quattro, ale quattro ultra, czyli to nie jest takie quattro, które cały czas płynnie działa między przodem a tyłem. Mamy sprzęgło, tam mamy wysprzęglik i tylna oś może być całkowicie odpięta, a maksymalnie na nią może pójść 50% momentu i mocy, przy czym, uwaga, nawet jak jedziemy tylko na elektryce, to mamy 4-napędowe auto, bo tylko z tych 105 koni i 350 Nm silnika elektrycznego możemy przekazać moc tam na tył. Bateria nie jest za duża, ale Audi używa tutaj sformułowania right sizing, czyli nie chciało przesadzić z jej wielkością, żeby specjalnie nie obciążyć auta i właśnie po to, żeby zachować je względnie tanie w porównaniu z tą wersją 45 TFSI. I ten akumulator tutaj, który jest pod podłogą bagażnika z tyłu, ma 14,1 kWh pojemności. To oznacza, że tutaj jak podłączycie sobie siłę, to znaczy gnia Type 2 i do siły, to możecie naładować go w 2,5 godziny, bo ładowarka pokładowa ma bardzo przyzwoite, jak na plugina, 7,4 kW mocy. Jak podepniecie pod zwykłe gniazdko do prądu, to też nie będzie źle, bo w 6,5 do 7 godzin naładujecie całą baterię, czyli w nocy będzie tanio i dosyć szybko rano obudzicie się i bateria będzie pełna. Niestety fakt, że akumulator znalazł się pod podłogą bagażnika, oznacza, że ten bagażnik stał się niewielki. Ma 360 litrów, czyli tyle, przynajmniej w tych litrach, co w przeciętnym aucie kompaktowym, ale tam jest dosyć głęboki, tyle że tu na wysokość jest dość płytki. 360 litrów to aż 170 litrów mniej niż na przykład w 45 TFSI, czyli w klasycznym silniku spalinowym. Niemniej Audi podkreśla, że tam ta pojemność mierzy się razem ze schowkiem pod podłogą. Tutaj żadnego schowka nie mamy, bo tam jest ten akumulator. Tutaj torbę mamy taką dużą na kable. I to, co jest plusem, to to, że Audi w komplecie daje Wam już, o, proszę bardzo, podłączenie do siły, czyli nie musicie montować sobie wallboxa, bo od razu dostajecie taki kabel, który umożliwia Wam ładowanie go w 2,5 godziny od 0 do 100% w zaciszu domowym. Pytanie, jak tutaj wejdą i czy w ogóle wejdą jakieś sensowne walizki na dłuższy wypad. Raz, dwa. Więc w praktyce nie jest aż tak źle, jak wynikałoby z takich suchych danych. 360 litrów, a 2 duże walizki wchodzą. Jeszcze tutaj kabinóweczka nam się zmieści, ewentualnie kilka plecaków. Gdybyśmy mieli miękkie torby, to oczywiście można to jeszcze praktyczniej poukładać, poupychać i naprawdę niby 360 litrów, a daje radę tak, żeby spakować się na dłuższy urlop we 2 albo nawet w 4 osoby. Fajny haczyk,
do powieszenia na przykład torby z zakupami, żeby nie latały. Mocowania są, chociaż nie tak jak w Avancie na szynach, ale zakładamy siateczkę i nam się to trzyma. Fajne jest to, że ta torba na kable też tutaj ma karabinczyki, ale jest napisane not for climbing, czyli proszę w tym nie pływać. Repeat, please. My name is... No. Po angielsku. No i wpinacie to sobie w te zaczepy tutaj. No chodź na tu. Chodź do tatusia. No chodź. 2. I zostało wpięte. Tu jest gniazdo zapalniczki, więc można podłączyć sobie jakieś urządzenie na pikniku. Tu co jest? Tutaj mamy jakieś narzędzia, jakieś akcesoria. Tutaj jeszcze dodatkowo siateczkę. Tutaj musi się poniewierać apteczka. A tutaj jest ładnie umocowany trójkąt ostrzegawczy. To, co mnie się podoba w stylistyce Audi, to ten kolor, który jest bardzo rzadki na drogach, bo większość tych samochodów jeździ srebrna, czarna, biała, szarobura, a ten się wyróżnia i rzuca w oczy. Tradycyjny single frame oczywiście u nas w wersji z S-Line oraz z czarnymi dodatkami, czyli w pakiecie Black z połyskiem. To się błyszczy i to ma fajny trójwymiarowy efekt. Tu wnętrze jest matowe, błyszczące są te listwy. Podobają mi się takie dodatki, podoba mi się elegancja tego samochodu. Mamy LEDowe reflektory HD, czyli projekcyjne, mogące wyświetlać obrazy na drodze. Podobają mi się 21-calowe opcjonalne felgi. W pakiecie S-Line mamy obniżone nieco zawieszenie, natomiast w naszej wersji nie jest adaptacyjne. Ono jest centymetr czy 2 niższe niż klasyczne. Ładne czarne lusterka, ładne obramowania, czarny szyb. No to połączenie tej czerwieni z tym czarnym naprawdę moim zdaniem ładnie tutaj im wyszło. To, co mi się nie podoba, to nie podobają mi się te fejkowe tutaj wloty, które nie wiedzieć po co jeszcze mają właśnie błyszczące czarne obramowania, ponieważ rur wydechowych absolutnie tutaj nie widać. One są poprowadzone tam od spodu i co ciekawe, ten wydech jest tutaj podwójny, bo tu jest rura i tu jest rura. Więc jak już się bawić, to albo na całego i rzeczywiście wyprowadzić tutaj te wydechy, albo po prostu zrobić gładki zderzak, który będzie estetycznie wyglądał tak, jak to było na przykład w Audi A7, które już testowaliśmy i ono było z silnikiem 45 TFSI bez literki E. Jak chcecie obejrzeć sobie jego test, to tutaj możecie kliknąć. O, to co lubimy w elektrykach i w pluginach, to to, że nie hałasuje, że nie smrodzi, a możemy mieć włączoną klimatyzację, bo chodzi sobie tylko na elektryce. Chyba latem będziemy same elektryki i pluginy robili. Co wy na to? Dobra. Obniżamy maksymalnie, jest obniżony. Miejsce mam na nogi, mam tu wystarczająco dużo miejsca. Pozycja wygodna na dłuższą podróż. I zobaczymy, jak jest z tyłu na kanapie teraz. No więc miejsca z tyłu jest wystarczająco. Nie ma go tyle tutaj, co w Skodzie Superb, ale jak na wysokiego faceta mam miejsce na kolana. Ciekawie jest wyprofilowany ten fotel, który faktycznie trzymanie tych kolan w tym miejscu Wam ułatwia. Jest siateczka, mogę sobie łatwo wsunąć stopy tam pod spód. Bardzo fajnie jest wyprofilowana kanapa, bo podpiera mi nawet tutaj uda pomimo moich długich nóg. Wystarczająco pochylone oparcie i w przeciwieństwie do A7, którą testowaliśmy, jest tutaj więcej miejsca nad głową. Więc nawet dla wysokich pasażerów jest to komfortowe miejsce na dłuższe podróże. Podłokietnik jest podłokietnik, ma otwierany schoweczek, przyjemnie wyłożony, ma tutaj cup holdery, więc sobie, uchwyty na kubki, tudzież na buteleczki, więc trzymacie to sobie tutaj. Plus za klimatyzację czterostrefową, bo każdy z pasażerów z tyłu może sobie odrębnie sterować temperaturą i nawiewem na siebie. Fajne jest też to, że nawiew jest nie tylko tu, ale jest też z boku w słupeczku, jeden i drugi, więc ten nawet otworzymy, więc faktycznie warunki komfortowe do podróżowania dla 2 osób, bo trzecia tutaj nie usiądzie. Nawet wskazuje na to, 2 gniazda USB wskazują na to, że to jest auto 4-osobowe, a nie 5-osobowe. No 5. osoba tylko na krótkich dystansach zdecydowanie i dużo mniejsza niż ja. Bardzo przyjemna tapicerka i w dotyku, i z tymi czerwonymi przeszyciami. To jest dodatkowa płatna opcja. Walkona ona się nazywa i wtedy też dostajecie z czerwonymi przeszyciami pasy. To są opcjonalne rzeczy, to jest pakiet z ekoskóry z przeszyciami. Nie jest drogi i zawsze uważam, warto za niego dopłacić, bo wtedy pojawia się takie przeszycie tutaj, normalnie jest to gładkie i takie czerwone, kontrastowe przeszycie też na podłokietniku. Materiały to jest to, co lubimy w Audi już od modelu A6 w górę, bo wszystko to jest miłe, przyjemne w dotyku i zrobione, nawet jeżeli w tym miejscu z plastiku, to takiego lekko miękkiego i przyjemnego. Dodatkowo mamy tutaj Ganga Bang Olufsen
audio. I to wszystko jest prawdziwe, szczotkowane aluminium, to aluminiowe, to aluminiowe. Wygląda ładnie, estetycznie, tak jak w klasie premium wyglądać powinno. Jeszcze jeden plus, na który wcześniej nie zwróciliśmy uwagi, to jest składanie kanapy, która jest składana w proporcjach 40-20-40, co w sedanach nie jest oczywistością, a raczej jest dosyć rzadkie. Natomiast tutaj widać, jak właśnie powstaje ten próg, wynikający z tego, że tam pod spodem mamy baterię. O, ciekawe, co tutaj jest. Jakieś gniazdo diagnostyczne pewnie. A nie, bezpieczniki tu umieszczono, proszę bardzo. A jak to pociągnę, to co się stanie? Cyk, cyk. Duży plus za ten podział 40-20-40. Audi A6 C8 jest na rynku od 5 lat i musicie przyznać, że po desce rozdzielczej i wnętrzu upływu tego czasu kompletnie nie widać. Tu jest nadal nowocześnie, nadal ładnie. Mamy cyfrowe zegary tutaj przed kierowcą. Mamy ekran nawigacji multimediów, ten główny tutaj. Mamy bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto i faktycznie działa to tutaj nieźle. Już nie przerywa, tak jak w pierwszych egzemplarzach, czy jak w pierwszych rocznikach, że często zrywało połączenia, to bluetoothowe pomiędzy telefonem a multimediami. Teraz niezwykle rzadko się to zdarza. Ja jeździłem nim przez tydzień, przejechałem około 1000 km, ani razu nie zerwał. Tu mamy ten panel dotykowy oczywiście i on odpowiada nie tylko za sterowanie klimatyzacją, ale też jest tutaj kilka innych funkcji. Jak sobie to klikniemy na przykład, to możemy wyłączać head-up display. Jak sobie to tutaj klikniemy, to mamy tryby jazdy elektryczne, hybrydowe i inne, do których później jeszcze wrócimy. Tutaj wybieramy sobie tryby, nastawy tych wszystkich układów kierowniczych, przepustnic, zawieszeń i tak dalej. I te tryby współpracują z tymi elektrycznymi, o tym też potem będziemy gadali, bo to jest wszystko dosyć skomplikowane. Ładnie, czytelnie, przejrzyście, ekran fajnie działa, jest responsywny, czyli delikatnie wibruje, jak coś wciskacie oraz słyszycie takie kliknięcie. Więc naprawdę, jak na 5 lat, to wszystko jest cacy. Cacy jest też pozycja za kierownicą. Uwaga, silny, bo odsuwam się. Zobaczcie, daleko mogę odsunąć fotel tak, że prawie nie dostaję do pedału hamulca. Tak, tutaj jest szeroki zakres regulacji tego fotela. To samo dotyczy kierownicy, która ma bardzo daleko można ją odsunąć, wysunąć, jeżeli chodzi o góra-dół, regulację. No każdy po prostu znajdzie tutaj naprawdę bardzo komfortową, wygodną pozycję dla siebie. Mimo szklanego dachu jeszcze jestem w stanie tutaj łapę wcisnąć, a pozycję mam teraz bardzo dobrą i dosyć pionowo postawione oparcie fotela. Bez szklanego dachu podejrzewam, tego miejsca tutaj będzie jeszcze więcej, podobnie jak na tylnej kanapie. Do mnie to wszystko przemawia. Przemawia też jakość materiałów, tutaj to szczotkowane aluminium, tutaj to przeszycie, które jest w tym pakiecie z ekoskórą, góra i dół, to jest góra, a dół to tutaj właśnie te przeszycia na rączkach. I ten pakiet możecie sobie dobierać właśnie albo tylko górę, albo tylko dół, albo oba. Jest naprawdę tak. To, czego mi brakuje, to brakuje mi miejsca na telefon komórkowy, bo na przykład on musi leżeć tutaj, ja bym wolał, żeby można było go gdzieś tutaj wsadzić, natomiast no nie wygląda to ładnie i dobrze, więc ewentualnie jakiś uchwyt musicie. Te cup holdery są po prostu, ten to jest ten ciaśniejszy, ten ciut głębszy. Nie podoba mi się głębokość schowka tego tutaj w podłokietniku, bo jego prawie tutaj nie ma. Jak tak położycie telefon, to możecie tylko jeden kluczyk mój od Supry sobie tutaj wrzucić i w zasadzie to wszystko. Może jeszcze kluczyki od samochodu. 2 gniazda USB-C. To ładne, fajnie, że to nie jest piano. Piano dużo mamy tutaj i ono akurat się i palcuje i widać na nim kurz, więc często będziecie musieli korzystać ze szmateczki i to przecierać, żeby było ładnie, żeby było estetycznie, żeby nie było paluszków widać, żebyście mogli cieszyć się tym pięknem tej deski. I podłokietniczek regulowany bardzo lubimy, bo on się wysoko unosi, można wysunąć i można sobie tak trzymać. No i jak wyjeżdżacie Audi A6 50 TFSI spod domu, to ono w domyśle jest samochodem elektrycznym, ponieważ tutaj świeci się taki zielony paseczek i to znaczy, że jedziecie w trybie elektrycznym. I to, co w tym trybie elektrycznym jest fajne, to bardzo przyjemnie czuć moment obrotowy. On się znacznie lepiej zbiera z tych takich niskich prędkości do tych 40-50 na godzinę. Bzyka po prostu ślicznie jak prawdziwy elektryk. Fajne jest też to, że czujecie taki jakby
opór pedału gazu do momentu, w którym jedziecie tylko na elektryce i wtedy tu Wam się pokazuje taka zielona podziałka, że do 50 na godzinę, to macie tylko elektrykę. I jak nie przekroczycie tego zielonego, to jedziecie tylko na elektryce i w dodatku na tym pedale gazu jest taki jałowy punkt, że on stawia Wam opór trochę jak kickdown, natomiast kickdownem nie jest, bo to jest wciśnięcie tak do 30-40%, ale naprawdę super to fajnie działa. Wydaje przy tym naprawdę fajne, przyjemne dźwięki. Są też oczywiście inne tryby jazdy i jak głębiej wciśniecie ten pedał gazu, to samochód zacznie Wam jechać w trybie hybrydowym. Przejdzie z elektryki na hybrydowy, jak będziecie chcieli szybciej przyspieszyć. A oprócz tego, to za chwilę Wam pokażę, bo jeszcze teraz się skupimy na zawieszeniu. A teraz zawias. Zawias tutaj mamy ten sportowy w S-Line, ciut usztywniony i to dokładnie czuć, ale ja też to bardzo lubię. Nie jest tutaj tak super komfortowo, nie wybiera tych wszystkich nierówności na tych płytach, ale też nie jest sztywno. Nie jest to takie zawieszenie jak choćby w RS6. Po prostu ładnie, przyjemnie i jędrnie nad tym przejeżdża. Nie jest to pneumatyka, więc nie wybiera tych nierówności tak, że nadwozie pozostaje w jednym punkcie, a pracują tylko wahacze i koła. Ale i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobry kompromis po prostu pomiędzy takim bardziej sportowym ustawieniem zawieszenia, a takim komfortowym. Ja takie średnie zawieszenia, tak to nazwijmy, w sensie właśnie wygody, bardzo, bardzo cenię i bardzo lubię. A jak jedziecie sobie właśnie tak tylko na elektryce, na przykład na drodze pozamiejskiej i chcecie mocniej przyspieszyć, no to wciskacie pedał gazu i tutaj upływa takie sekunda, dosłownie półtorej do momentu, kiedy łączy się ten silnik spalinowy i odjedziecie. Jest dużo lepiej niż w mild hybrydach, gdzie jest to spowolnienie, no takie naprawdę straszne. Trwa to 3 sekundy, zanim auto odpali ten silnik spalinowy, zanim rzuci bieg i zanim zacznie jechać. Nie, tu się to odbywa znacznie szybciej. Raz i już jadę. Oczywiście możecie sobie wymusić jazdę tylko hybrydową. Wrzucacie auto hybrid i wtedy samochód jedzie jak typowa hybryda. Mamy też dwie inne opcje, czyli battery hold, podtrzymanie baterii, i mamy opcję battery charge, czyli zwiększa naładowanie silnika, naładowanie akumulatora. Czyli jedziecie i doładowujecie jednocześnie akumulator. To, co mi się też podoba, to to, że tutaj pokazuje i zużycie prądu, i pokazuje też zużycie paliwa. Tutaj, jak jedziecie w trybie hybrydowym, pokazuje łączny zasięg z akumulatora i z paliwa, które jest w baku. Jak wejdziecie w tryb elektryczny, pokazuje Wam zasięg tylko na elektryce. Więc wszystko to jest spójne, fajne. Dodatkowo ma bardzo jedną fajną rzecz. Jak w nawigację, tutaj tę systemową, wprowadzicie jakiś cel, na przykład do Poznania jedziecie, do centrum, to samochód sam będzie wiedział, kiedy korzystać z elektryka, a kiedy z jazdy hybrydowej. I zanim wyjadę z Grodziska, będzie jechał tylko na elektryce. Wjadę tylko na autostradę, wejdzie sobie w tryb hybrydowy po to, żeby na ulicach Poznania znów pojechać tylko na elektryce i dojechać do celu z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Audi ma na to nawet swoją nazwę, a ta nazwa to predyktywny system wydajności i predyktywna strategia napędu. Ale współpracuje to tylko z nawigacją tutaj wbudowaną, nie będzie współpracowało jak macie podpiętego Apple CarPlaya i na przykład uruchamiacie Google Maps. Natomiast sama ta nawigacja, która jest tutaj, jest już nawigacją, która opiera się na mapach Google'a i możecie tutaj, i tu macie też korki, wszystkie stacje ładowania i tak dalej. Rekuperacja, to jest tu asystent wydajności i mamy albo inteligentny ruch swobodny, albo możemy ją wyłączyć. Mamy informacje predykcyjne i mamy też ten pedał przyspieszenia, czyli z tą reakcją punktu włączenia silnika spalinowego, czyli z tą taką jałowością tego pedału gazu, o której mówiłem, która jest trochę jak kickdown i podpowiada Wam, kiedy z tego skorzystać. A teraz sobie zrobimy battery hold, czyli podtrzymanie ładunku, bo mamy już 10 km zasięgu na elektryce, a chcemy sprawdzić, jaki będzie czas przyspieszenia od 0 do setki tylko właśnie na tym silniku elektrycznym. Na silniku elektrycznym i spalinowym w trybie boost, tutaj widać, wtedy idzie doładowanie właśnie z tego elektryka, to 6,2 sekundy, czyli jakieś 0,3 lepiej niż 45 TFSI, czyli ten silnik
spalinowy 2.0, 265 koni. Różnica nie jest duża, to tylko 0,3 sekundy, a to wynika z jednej prostej rzeczy. To auto przez baterię i silnik elektryczny, całe okablowanie, sterowniki, ładowarkę pokładową, czyli wszystkie te graty, których potrzebuje plug-in, waży o 300 kg więcej niż 45 TFSI. Tam mamy około 1750 kg, a tutaj mamy około 2 ton 50 kg. Oprócz tych trybów hybrydowych oczywiście mamy standardowe tryby, na przykład takie jak w każdym innym Audi. Efficiency, Comfort, w którym teraz jedziemy, automatyczny czy Dynamic. I jak wejdziemy sobie na przykład w tryb Dynamic, to samochód automatycznie przechodzi w tryb hybrydowy. Czyli już nie możemy tutaj wymusić jazdy elektrycznej, bo jak ją wymusimy, to automatycznie zmienia nam się też ten tryb tutaj. Niby wyświetli Dynamic, ale już wrzucił D i już nie ma tutaj wtedy tej takiej dynamiki włączonego cały czas czuwającego silnika spalinowego. Widzicie, wezmę w auto, wezmę w Dynamic, o i wyłączyło nam tutaj znaczek, że jedziemy na elektryce, weszliśmy w tryb hybrydowy. Mogę też skrzynią wymusić D, jak przerzucę, to od razu weszliśmy w tryb elektryczny. Jak znowu wejdę w S, to z automatu mamy tryb hybrydowy. Co oznacza, że jak jedziecie w trybie komfortowym, to lepiej zamiast wchodzić w Dynamic, to przerzucić sobie po prostu skrzynię w S. I z automatu macie dostępną całą moc też tego silnika spalinowego. O, i od razu czuć podczas przyspieszania, że to działa. Bardzo ciekawie też działa tutaj rekuperacja, predykcyjna rekuperacja. Kiedy jedziecie, pojawia się auto przed Wami, on zaczyna rekuperacyjnie hamować. Kiedy dojeżdżacie do ronda, zaczyna rekuperacyjnie hamować. Jak nigdzie nie dojeżdżacie i zdejmiecie nogę z gazu, to proszę, on się toczy sam, tak jakby był na biegu jałowym. Natomiast w momencie, kiedy wyczuje, że już dojeżdżamy do ronda, o zobaczcie, zaczyna tę rekuperację zwiększać. Maksymalna moc tej rekuperacji to 0,4 G, czyli przeciążenia ziemskiego. Natomiast potem już musicie hamować hydraulicznym hamulcem, natomiast nie ma tutaj takiego efektu czucia, blendingu tak zwanego, tego kiedy zmienia się to hamowanie rekuperacyjne w rekuperowanie tradycyjnym hamulcem hydraulicznym. W ogóle jest to niezauważalne, ani nie czuć tego na pedale gazu, ani nie czuć tego tak organoleptycznie, więc za to naprawdę spory plus. I tak jak jedziecie sobie w trybie hybrydowym nim, nawet drogą szybkiego ruchu, tak jak my teraz, no to kompletnie nie czuć, że to jest plug-in, że to jest hybryda. Wiecie to tylko dlatego, że nie macie tutaj obrotomierza, a macie tą podziałkę pokazującą, ile mocy wykorzystujecie. No to teraz wybieramy sobie tryb podtrzymania ładunku, czyli battery hold, żeby nam nie zjeżdżał akumulator. Natomiast to nam też pokaże zużycie paliwa i energii jednocześnie przy takiej stabilnej jeździe. O, tak, resetujemy i zobaczymy, jakie będziemy mieli zużycie paliwa. Bo przecież kiedyś Wam się ta bateria rozładuje, jak będziecie normalnie nawet jechali. A jak Wam się rozładuje, no to ciekaw jestem, ile na tym zbiorniku paliwa, który ma tylko 52 litry, będziecie mogli przejechać. Zazwyczaj oczywiście hybrydy plug-in palą nieco więcej w trasie niż ich odpowiedniki spalinowe o podobnej mocy. Z prostego względu. Ważą te 300 kg więcej, jak w tym wypadku. No i proszę bardzo, 127 średnia na godzinę, zużył 6,5 litra paliwa na setkę i 3 kWh energii. Niemniej, jak całkowicie rozładujecie baterię i będziecie dynamicznie jechali, to zużycie paliwa rośnie wręcz geometrycznie. Jak jedziecie 140-150, to musicie być przygotowani na 9 litrów zużycia paliwa, czyli o jakiś litr więcej, tak mi się wydaje, niż w przypadku A6 z silnikiem 45 TFSI. Macie litr wyższe zużycie paliwa i jednocześnie macie mniejszy zbiornik paliwa, aż o 20 litrów. Więc efekt jest taki, że przejedziecie na jednym zbiorniku paliwa jakieś 200-300 km mniej niż 45 TFSI. To teraz jeszcze sobie sprawdzimy zużycie paliwa, jakie będziemy mieli przy podładowywaniu jednoczesnym baterii. Czyli teraz uzupełniamy sobie akumulator energią, którą wytwarza silnik spalinowy. Do czego to przydatne? Na przykład dojeżdżacie do jakiegoś miasta, chcecie sobie doładować baterię po to, żeby korzystać z energii elektrycznej już w samym mieście. Na przykład niektóre niemieckie miasta wprowadziły ograniczenia dla samochodów spalinowych, ale plug-inem, o ile jedziecie na elektryce, nadal możecie do nich wjechać. Poza tym umówmy się, jazda na elektryce po mieście jest i wskazana, i dużo przyjemniejsza. Cicho, bezszelestnie,
bez ograniczeń, jeżeli chodzi o emisję. Znaczy z ograniczeniami, bo emisja 0 wtedy. No i średnie spalanie mamy wyższe, prędkość średnią trochę niższą, 112 na godzinę, 8,1 zużycie średnie paliwa, no ale się doładowywaliśmy. Jak się doładowaliśmy? Ruszaliśmy z zasięgiem na 5 km, mamy zasięg na 6 km, czyli na dystansie 8 km doładowaliśmy się na 1 km. To oznacza, że na dystansie 80 km przybędzie 10 km, a żeby zyskać jakieś 40 km, to trzeba przejechać jakieś 250 km. I teraz jesteśmy tylko na elektryce, natomiast mamy jedynie 6 km zasięgu na tej elektryce, więc mam nadzieję, że przez to nie włączy nam się szybciej silnik spalinowy. Ale istnieje takie ryzyko, szczerze mówiąc. Bo gdzieś wyczytałem, że zależnie od poziomu naładowania tego akumulatora, to w innym momencie się załącza ten silnik spalinowy. No ale zobaczymy w takim razie, sprawdzimy. No dobra, ready. O, jest ten punkcik i tutaj czuć, jak nawet skrzynia biegów, słuchajcie, zmienia przełożenia tylko na elektryce, no bo ona jest w zasadzie nawet w jednej obudowie razem z silnikiem elektrycznym. 100. Jak jest? Ano tak, o tutaj, proszę bardzo. 15,12. Nie jest źle, do miasta wystarczy, ale też nie jest to wynik wybitny. Na przykład Lexusy i to SUVy NX czy RX robią to w około 10 sekund, te 450H+. A to jest taki wynik średni, tak bym to ujął, bo są i auta, które powyżej 20 sekund to robią, ale jest naprawdę nieźle. A teraz sprawdzimy, jak przyspiesza, jak jest combo. Czyli wchodzimy w tryb sportowy, Dynamic, nawet wyłączymy kontrolę trakcji i zobaczymy, czy to będzie 6,2, tak jak podaje producent. Starczy nam boostu, na 2 km mamy zasięg z elektryka. No zobaczymy, zawsze w tym elektryku powinno zostawać trochę energii na zrobienie takich rzeczy. Jest? Zresetowane? Jest. Uwaga! Ależ go stłumiło na początku, chociaż wyłączyliśmy kontrolę trakcji. O, bystro! Ładnie! Bardzo ładnie! Efekt jest taki, że mamy 6,53, więc tylko 0,3 gorzej niż podaje producent, no ale to warunki mogą być różne i zmienne, pewnie są jakieś lepsze, w których zrobi te 6,2. To raz jeszcze to, skrzynia SY, tryb e-tron Hybrid. O, lepiej ruszył. Dużo lepiej ruszył. Super wynik, 6,33. Brawo. Generalnie podoba mi się to, jak dopracowano tutaj działanie całego tego układu napędu hybrydowego. Po pierwsze, fajne jest to, że jedziecie na tej elektryce, bardzo łatwo wyczuć, do kiedy na niej możecie jechać, do którego punktu na pedale gazu. To, że możecie zrobić kickdown i po sekundzie, półtorej z lekkim opóźnieniem włączy się ten silnik spalinowy i będziecie mogli jechać szybciej, a potem jak zwolnicie, znowu on powróci do trybu elektrycznego. Podoba mi się to, że hamowanie tutaj nie ma tego efektu czasami wyczuwalnego w hybrydach, przejścia od hamowania rekuperacyjnego do hamowania silnikiem, do hamowania hamulcami hydraulicznymi. Podoba mi się dynamika na tej elektryce, która w takich miejskich warunkach jest absolutnie wystarczająca. Zużycie paliwa do tych 120 km na godzinę w trasie jest naprawdę akceptowalne, rośnie później, więc sporo ma plusów. Natomiast samo Audi mówi wprost, to jest samochód dla ludzi dojeżdżających do pracy. I faktycznie, jak poruszacie się nim na co dzień, głównie pomiędzy pracą, domem, przedszkolem, szkołą, fryzjerem, sklepem, kościołem, czy jakimkolwiek innym punktem w mieście, to zdaje egzamin. Natomiast jeżeli jeździcie w trasy, a takie auto uważam kupuje się po to, żeby przemierzać te setki tysiące kilometrów i czerpać z tego przyjemność, to po prostu lepszym wyborem będzie 45 TFSI. Nieco ekonomiczniejsze przy wyższych prędkościach, z większym zasięgiem, bez dodatkowej masy, z większym bagażnikiem, zbiornikiem paliwa. Po prostu. Proszę bardzo. Jazda pozamiejska, trochę wiosek, trochę lasu, przedział 50, 70, ze 2 razy 90 na godzinę. 5,2 litra, więc naprawdę w porządku. To jest naprawdę dobra, fajna, dopracowana hybryda dla ludzi, którzy pracują.